Cześć siemano, witam was w nowej serii filmów na moim kanale. Na roboczo nazwiemy sobie tą serię Projekt Bestiariusz. Ci, którzy oglądają w miarę regularnie streamy, też filmy, pewnie zauważyli, że ostatnimi czasy kupiłem sobie małego droidka 370 level, głównie na potrzeby filmów. Jak w międzyczasie zauważyłem, to droidek ten nie ma praktycznie w ogóle wbitej żadnej bestiarki. Oczywiście z tym tego, że nie ma punktów czermowych wbitych, to byłem świadom już go kupując. Natomiast kiedy przejrzałem bestiariusz, okazało się, że nie ma nawet pozaczynanych bestiarek, ma totalnie praktycznie zero wbitych potworów jakichkolwiek, bo prawdopodobnie postać nie była w ogóle praktycznie grana od czasu, kiedy został wprowadzony bestiariusz. Jedyna bestiarka, jaka była wbita na tej postaci, to Diremawy, które były wbite zresztą jeszcze przed zmianami, ponieważ kiedyś trzeba było ich tylko 1000 do bestiarki, później kiedy zostały wzmocnione i znerfione, to od tej pory trzeba 2500, natomiast na tej postaci w tej chwili jest niecałe 1400, jednak bestiarka jest zaliczona. Oprócz tego wbite są Glot Bandity, ponieważ biłem je w trakcie kręcenia materiału do jednego z filmów dla was. Natomiast kiedy tak zauważyłem, że poza tym praktycznie żadnych potworów nie ma nawet zaczętych, stwierdziłem, że to będzie mega baza do serii filmów, o której tutaj w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy. Mianowicie postanowiłem zrobić serię, w której skupimy się na wbiciu pierwszych czarmów. Założenie jest takie, że będziemy się starać zrobić to jak najszybciej, nie koncentrując się za bardzo na expieniu, natomiast będę się starał wam tutaj na bieżąco pokazywać, gdzie co było wbijane, ile mniej więcej czasu to trwało, ewentualnie ile czasu jeszcze będzie potrzeba, żeby to dobić. Do tego jakieś pomysły, tipy i tak dalej będziemy sobie tutaj w tych filmach omawiać. Ten pierwszy odcinek będzie koncentrował się na Rapid Respawnie. Tak jak powiedziałem, postać przed Rapid Respawnem miała wbite dokładnie 100 punktów czarmowych, czyli miała wbite Diremawy i Glot Bandity, poza tym praktycznie nic tutaj nie było wbite. Założenia na Rapida były takie, żeby w jak najkrótszym czasie wbić jak najwięcej punktów czarmowych. Przede wszystkim chciałem móc przynajmniej jednego czarma być w stanie już odpalić po tym Rapid Respawnie. Dodatkowo wiedziałem, że nie za bardzo będę miał czas na grę na tym Rapid Respawnie. No potem się okazało, że tego czasu było całkiem sporo. Mimo wszystko. No może nie tyle było czasu sporo, co ja po prostu przytryhardowałem ostatniego dnia i cały Rapid Respawn powiedzmy, że nadrobiłem. Gdzieś tu w międzyczasie na ekranie przewinął wam się pewnie cały bestiariusz, który jest na tej postaci. Jak widzicie, faktycznie praktycznie nic tutaj nie jest wbite. No natomiast na Rapidzie przede wszystkim chciałem jednocześnie też sprawdzić poradniki z bestiariusza, które dla was wcześniej nagrałem. Link do tych poradników gdzieś tutaj na górze ekranu powinien się pojawić, więc jeśli ktoś sobie będzie chciał obejrzeć, to zachęcam. Najlepiej zrobić tutaj pauzę, obejrzeć tamten film, a potem będziecie mogli sprawdzić, czy faktycznie stosowałem się do tych zaleceń, które wam w tamtych poradnikach przedstawiałem. Dobrze, w związku z czym plan był prosty, robimy tylko bestiarki po 250, ewentualnie po 500 sztuk, nie koncentrujemy się na potworach, których trzeba więcej, ponieważ no to zabiera po prostu dużo czasu, natomiast jeśli chodzi o potwory, których trzeba 500, no to ten współczynnik punktów do czasu, który musimy poświęcić na wbicie potwora jest najbardziej korzystny. Tym sposobem przygodę z Rapid Respawnem zacząłem na Port Hope. Dodatkowo u nas na Celeście Port Hope był pierwszego dnia zboostowany, więc ten respawn był jeszcze szybszy. No niestety ja w piątek akurat nie miałem za bardzo czasu, żeby grać, więc dosłownie chyba godzinkę byłem w stanie, czy półtorej pograć wtedy. Natomiast udało mi się wbić w tej jaskini, która jest w mieście, Swamp Trolle, Buggy, Poison Spider i Cave Veraty. 4 mopki, na które poświęciłem bombując sobie jaskinię i jeszcze gdzieś tam biegając, wybijając w międzyczasie z GFB-ków. Poświęciłem jakieś 20 minut około, być może 25.
i na tym wbiłem 20 punktów. Punkt na minutę, no myślę, że to całkiem uczciwa zamiana, całkiem nieźle to wygląda. Tutaj w tym momencie jeszcze chciałbym wrócić, dodam, że wszędzie timestampy, które będę wam podawał, czyli czasy, ile trwało wbijanie potwora, będę podawał dla potwora, który na danej miejscówce był wbijany najdłużej, albo powiedzmy jako główny potwór, natomiast wszystkie pozostałe potwory, które się na danej miejscówce znajdują, traktuję jako bestialki dodatkowe, które niekoniecznie na tej miejscówce były kończone, czyli na przykład dajmy na to Tiquanda Laboratory, gdzie są karnifile. Karnifila była głównym potworem, który był wbijany, natomiast przy okazji wbiły się splitnetle i swamplingi, tak? Więc dla karnifili tutaj będzie timestamp. I tak dla każdej miejscówki będę mówił tego potwora, którego konkretnie chciałem tam dobić, ile to trwało, natomiast pozostałe potwory po prostu traktuję jako wbijane przy okazji. Nie zawsze te potwory, które wbijałem przy okazji, były kończone. Dzisiaj koncentrujemy się na tych, które wbiłem w całości. Kolejnym miejscem, w jakie się wybrałem, były pandy i terrorbirdy, bo myślałem, że na podwójnym rapidzie pójdzie to całkiem sprawnie, natomiast wbiłem tych pand mniej więcej połowę w 40 minut i też mniej więcej połowę terrorbirdów. Uznałem, że nie ma to sensu, bo po prostu nie mam czasu, wtedy nie miałem za bardzo czasu, żeby grać, więc wolę wbić coś innego i zarzuciłem temat. Wybrałem się do jaskini, w której są GS-y i na piętrze przed GS-ami są tarantule. Tarantule wbiłem w 15 minut, dosłownie biegając tam w kółko. 15 punktów, 15 minut, znów fajnie to wygląda, punkt na minutę. Myślę, że tutaj warto się było wybrać. Kolejny krok to wcześniej wspomniane karnifile w Tiquanda Laboratory, które wbijałem mniej więcej godzinkę. To jest jeden z nielicznych mobów, które w trakcie tego rapida wbijałem, których trzeba 1000 sztuk. Natomiast to jest 1000 sztuk, które relatywnie szybko się wbija, więc myślę, że warto było je wbić po prostu. Dodatkowo w tym samym czasie byłem w stanie zbijać splitnetle, pokoik z nimi oraz bombować swamplingi w jeszcze kolejnym pokoiku, dzięki czemu w około godzinkę wbiłem 55 punktów, więc nadal wygląda to całkiem przyzwoicie, też prawie punkt na minutę, więc nadal jest ok, więc to jest na pewno miejscówka, którą też warto odwiedzić. No i tak naprawdę do soboty wieczór już nie miałem czasu pograć, dopiero w sobotę wieczorkiem przystąpiłem do kolejnego wbijania bestiariusza i wybrałem się na Amazon Camp, gdzie wbijałem oczywiście Amazonki oraz Walkirie. Mniej więcej, o ile Amazonki wchodzą naprawdę szybko, bo myślę, że niecałe 20 minut, to z Walkiriami trzeba było troszkę powalczyć, no jakieś 50 minut około Walkirie mi zajęły, 30 punktów, 50 minut łącznie, szału nie ma. Myślę, że na Amazonkach można było tutaj poprzestać na tych 15 punktach, a Walkirię wbić w innym terminie, natomiast przynajmniej jest z głowy. Kolejny, że tak powiem, przystanek mojej podróży to był Poacher's Cave. Liczyłem tam na albo na Gloomwolfy, albo na Huntery, no akurat były zwierzęta przez całego rapida, dlatego wbiłem tam bory, czyli dziki, i bery, czyli niedźwiedzie. Natomiast niedźwiedzi nie wbiłem do końca, niedźwiedzie kończyłem na następnej miejscówce, czyli na Orc Fortress, natomiast większość niedźwiedzi też wbiłem tutaj, przy tym też wbiłem sporo werwolfów i kilka wilków, więc to taki był jakby gratis, no ale załóżmy, że w te 30 minut, które tam spędziłem, wbiłem głównie bory i bery, no i 30 punktów w 30 minut, całkiem spoko. Z tym, że to jak mówię, no niedźwiedzi do końca nie wbiłem, ale niedźwiedzie wbiłem chwilę później na offie. No i tak jak wspomniałem, kolejnym przystankiem był właśnie Orc Fortress. Tutaj najpierw na obrzeżach Orc Fortress wbijałem rorki i bombowałem wieże waspów,
gdzie no w jakieś niecałe 20 minut wbiłem te rolki i waspy, czyli 20 punktów w niecałe 20 minut, także tu jest mega wynik, ponieważ no ponad punkt na minutę to już jest naprawdę fajna opcja. Do tego też na obrzeżach bombowałem na północ OFA resp świń, gdzie tam w jakieś pół godzinki mniej więcej wbijamy te świnie, za to jest 5 punktów, więc słabo. Natomiast ja robiłem to głównie w ten sposób, że biegałem przez OFA, wybijałem tam respa, biegłem sobie zabombować te świnie i wracałem na OFA znowu tam wybijać. No i tym sposobem w jakieś godzinę 10, godzinę 15, coś koło tego, wbiłem świnie, orki spermeny, orki warriory, dobiłem niedźwiedzie oraz wbiłem warwolfy, no ale to od niedźwiedzi powiedzmy, że abstrahuję, no i także to dało mi mniej więcej 50 punktów w 70 minut pirasy drzwi, więc też całkiem przyzwoicie. No i OFA się przede wszystkim całkiem spoko wbija, bo tych mobów tam jest bardzo dużo, jest dosłownie gęsto, jak rzucacie GFB-ka, to od razu widać, że coś zabiliście i wbija się dość dużo rodzajów mobków, z przyczyn no wiadomo, że im więcej rodzajów, to nawet jeśli tych mobów jest dużo, no to nie wchodzi to jakoś mega szybko, natomiast poza orkami, warriorami, no to reszta wchodziła tam całkiem przyzwoicie. W międzyczasie też wbijaliśmy jakieś orki berserkery, trochę orków liderów i szamanów, więc to tak jakby tutaj wartość dodana, też już mieliśmy jakąś tam bestialkę dodatkową rozpoczętą. No natomiast no, tego czasu trochę tam poświęciłem. Kolejnym przystankiem były Laguna Island. Oczywiście, czyli te wysepki przy Liberty Bay. No i tam jest też, powiem wam, naprawdę srogo, ponieważ na powierzchni wiemy toady, green frogi, coral, azure, crimson i orchid frogi, do tego kraby, żółwie i mewy, czyli tortosy z sigule. No i tutaj na powierzchni mamy jakieś 120 punktów. Zajęło mi wbicie tego wszystkiego około 2-2,5 godziny. Także trochę czasu trzeba na to poświęcić. No natomiast to jest nadal, to jest 120 punktów na samej powierzchni. Najwolniej z tego wszystkiego wchodziły kraby. Natomiast jeśli chodzi o kraby, ja dobijałem je w ten sposób, że schodziłem w podziemia, żeby dobić torbak, tortoisy oraz bloodcraby. Natomiast po prostu od czasu do czasu wychodziłem na powierzchnię, żeby zbombować respy krabów. No i tym sposobem je sobie po prostu dobiłem przy najniższej ilości wysiłku. Co więcej, no najważniejsze na tej miejscówce jest to, żeby obczaić sobie, w których miejscach rzucać firebomby, ponieważ jeśli zabombujemy sobie spoty żabek, to te żabki wchodzą o wiele szybciej, niż jakbyśmy biegali po prostu w kółko i wybijali, bo zanim zrobimy kółko po wysepce jednej czy drugiej, to w tym czasie już kilka żabek zdąży nam na tej bombie paść, ponieważ mają bardzo mało HP, a respią się też dość szybko. Tak jak mówiłem, jak wbiłem już żabki, to schodziłem sobie w podziemia tych wysepek, żeby wbijać bloodcraby i torbak tortoisy. Jak już sobie ogarnąłem w miarę fajną traskę, to łącznie z tym, że wychodziłem na powierzchnię, żeby zbombować zwykłe kraby, no to w jakieś 35 minut około do 40 wbiłem właśnie bloodcraby i torbak tortoisy, czyli kolejne 30 punktów, znów stosunek około 1:1 minuta za punkt. Wiadomo, no troszkę poniżej, no jednak nadal ten stosunek wypada całkiem nieźle, czyli nadal w miarę założenia tutaj są utrzymywane, czyli jak najwięcej punktów w jak najkrótszym czasie, jak najmniejszym wysiłkiem, tak aby po prostu wbić tego w krótkim czasie jak najwięcej. Kiedy zakończyłem już akcję na lagunie, to wybrałem się na obóz barbarzyńców, czyli Barbarian Camp, tak to zwiemy, na Camp Swargrond. Tam wbijałem Barbarian Skullcrushery, Brute Timery i Head Splittery.
trzeba na to w około godzinę. No niestety te brute timery wchodzą dość wolno, no bo Skull Crushery i Head Splittery to wchodzą naprawdę, te wchodzą po prostu na momencie. Natomiast na te ostatnie trzeba około godzinki poświęcić. Godzina 45 punktów nadal nie jest źle. Możemy to zamienić na 30 punktów w jakieś pół godzinki, około może nawet nie. Natomiast wbijając przez tą godzinę zabijamy cały czas jeszcze head shoppery, tak? Te czerwone barbariany, których trzeba 1000 i ja wbiłem mniej więcej połowę w tym czasie, więc jest to już jakaś tam baza na kolejnego rapida, czy tam na jakąś przyszłość, natomiast ja po prostu nie chciałem teraz tracić czasu i kolejnej godziny, żeby dobić je do końca, po prostu uznałem, że nie jest to na ten moment warte. Aczkolwiek, jeśli faktycznie w godzinę około by mi się udało to przy następnym rapidzie dobić, no to jest mniej więcej punkt na 3 minuty, więc szału nie ma. Dobrze, po Barbarianach udałem się nadal na kampie, tylko tym razem w okolice miejsca, gdzie kupujemy 7 Blessa. Tam wbijałem mamuty, Winterwolfy, badgery oraz silver rabbity oraz kilka polar bearów, natomiast ich nie dobiłem, bo za wolno wchodzą. Mamuty weszły w jakieś 60 minut, czyli około godzinki. W międzyczasie weszły tam silver rabbity na bombach, są tam 2 bomb spoty, które możemy sobie zabombować i króliki wchodzą bardzo szybko. Badgery wchodzą z tego ogólnie najszybciej, po prostu kiedy je zbijamy tam biegając w kółko. Zresztą tak jak Winter Wolfy. No i tutaj mamy jakieś 30 punktów w godzinkę. No szału nie ma, no ale po prostu jak już zacząłem, to chciałem dokończyć te mamuty, żeby tam się nie wracać. W międzyczasie gdzieś tam zabiłem trochę Frost Trolli, natomiast nie wbiłem ich do końca, więc pobiegłem szybko na Foldę, bo uznałem, że tam będzie szybciej. Szczerze, szału na Foldzie nie było. Zastanawiam się, czy gdzieś nie ma lepszej miejscówki na te Frost Trolle. Natomiast to, ile mi brakowało po wizycie na kampie, wbiłem w jakieś 10-12 minut. Czyli 5 punkcików w 10 minut, powiedzmy bez tragedii, szybka akcja, temat zamknięty. Kolejnym miejscem były Fire Devile na Spike Sword Questie. Tam w około 20 minut wbijamy 15 punktów. Szczerze zapamiętałem, że jak byłem tam wcześniejszym razem, to ta bestiarka szła dużo lepiej i dużo szybciej, natomiast ktoś na czacie podpowiedział, że być może wtedy na przykład hajs było zboostowane, dlatego respiły się szybciej. Natomiast to nie jest potwierdzone info. Niemniej 20-25 minut Fire Devile wchodzą, więc też całkiem w porządku. Po Fire Devilach zahaczyłem sobie o Banshee Questa, znaczy nawet nie tyle o Banshee Questa, co o Ghostland. W miejscu, gdzie idziemy przeciągnąć dźwignię, żeby zrobić Banshee Questa, żeby nam Magic Wall zniknął, no to jest naprawdę sporo skorpionów i dosłownie w 15 minutek jakieś te 500 skorpionów tam na bombach wchodzi. Być może ciut więcej niż 15 minut, natomiast na pewno nie więcej niż 20 minut. No i to jest 15 punktów szybkie. W międzyczasie jeszcze tam biegałem, biłem jakieś szkielety warriory, jakieś goule, zwykłe szkielety, więc coś tam jeszcze, jakieś innej bestiarki trochę powbijałem w międzyczasie, natomiast nie dokończyłem tych bestiarek, ale jest to już baza na przyszłość, więc wiecie, za każdym razem jeśli wbijacie coś w międzyczasie robiąc inną bestiarkę, to już macie jakąś tam bazę na przyszłość, żeby kiedyś to dokończyć w miejscu, które lepiej się do tego będzie nadawać, więc lepiej wbić sobie 100 potworków przy okazji niż wcale, tak? Dalej byłem na Liberty Bay w jaskini Rotwormów. Tam wbijałem Rotwormy, Carrion Wormy, kilka Carnifili weszło. Natomiast też widzowie podpowiadali, że jeśli chodzi o Carrion Wormy, lepsza opcja to Fibula. Nie wiem, byłem na tej Fibuli, jakoś ja się tam nie potrafiłem odnaleźć, lepiej mi się wbijało na Liberty Bay. Carrion Wormy zajęły mi jakieś 40 minut mniej więcej, także chwilę to trwało. 30 punktów za Rotwormy plus Carrion Wormy, no powiedzmy nadal w granicach
granicach akceptowalnego balansu. Do tego zahaczyłem Darashię, gdzie w wieży magów poświęciłem na wieżę godzinkę, wbiłem Minotaury magii, Minotaury guardy, archery i zwykłe minosy. Tak naprawdę magów bym nie wbił wcale, gdyby nie to, że kiedy wbiłem zwykłe minosy, zobaczyłem, że brakuje mi niedużo, żeby wbić guardy. Kiedy wbiłem guardy, to się okazało, że za chwilę wejdą archery. No a wiadomo, jak wbiłem archery, no to za chwilę już miałem prawie wbite magii i tym sposobem w godzinę wbiłem wszystkie minosy. 60 punktów, 1-1, super, jest git, polecam. Dalej poszedłem do Venory. Tutaj była to kolejna miejscówka, gdzie wbijałem mobka, którego trzeba 1000, czyli Stone Refinery. Natomiast zajęły mi one jakieś 45 minut. Myślę, że byłoby ciut szybciej, gdyby nie to, że dwie osoby tam jeszcze expiły. Nie wiem, czy to były boty, czy to nie były boty. Biegali jakimiś 160 paladynami na niewidce i bili te Stone Refinery. Osobiście, no, jest mi to wszystko jedno, natomiast na pewno troszeczkę spowolnili moją bestiarę, bo myślę, że gdyby ich nie było, to myślę, że w około pół godzinki może nawet bym się obrobił jakieś 35 minut, coś koło tego. Natomiast 45 minut nadal bez tragedii, 25 punktów przytulone. Pobiegliśmy dalej. Wracając z Stone Refinerów, zahaczyłem o jaskinię ze ślimakami, gdzie w 30 minut 15 punktów. Szału nie było, 1-2, no ale jakby nie patrzeć, te ślimaki też w miarę spoko ród. Troszeczkę mi tam resp nie wyrabiał, mógłby być ciut szybszy i byłoby cacy, natomiast też bez tragedii. Co oprócz tego? W międzyczasie doszedłem do wniosku, że chcę dobić orki berserkery, więc wróciłem na offa, biegająd tylko powierzchnię i tam plus 1 pięterko, plus trochę przed samą fortecą orków. Dobiłem berserkery, zajęło mi to szczerze, nie pamiętam ile, bo pamiętam, że brakowało mi 400 berserkerów w tamtym momencie. Natomiast nie pamiętam, ile to dokładnie trwało. Ja zanotowałem sobie tutaj, że godzinę, ale wydaje mi się, że aż tyle to nie trwało, bo w miarę szybko te berki weszły i sądzę, że aż tyle by mi się czasu nie chciało marnować. W międzyczasie też wchodziły szamany. Kilka szamanów mi zostało do dobicia, więc pobiegłem na Edron, gdzie dobiłem w 15 minut resztę szamanów, które zostały po wbiciu berserkerów. Ale wydaje mi się, że i berserkery razem z szamanami lepszą opcją byłoby wbijać razem na Edron, bo wtedy jeszcze byłaby szansa dobić w międzyczasie zwykłe orki, których mi się dobić nie udało. Zostało mi jeszcze chyba 200 sztuk do wbicia. Nie ma ich za wiele ani na offie, ani na Edron, więc na razie je zostawiłem. Szkoda mi było już czasu, żeby marnować za te marne parę punktów kolejną godzinę. Kolejną miejscówką były elfy na Jalachar. No tam mniej więcej 40 minut zajęło mi wbicie dwóch elfów oraz elfów scoutów. Przy tym mogłem jeszcze powbijać trochę arkanistów, ale no trochę, szczerze powiedziawszy, to je zaniedbałem, bo chciałem jak najszybciej wbić po prostu te dwa rodzaje. 30 punktów, 40 minut jest ok. Przynajmniej z głowy. Kolejny przystanek to były Frost Gianty na wyspie Tyrsung obok Svargrond. No i to zajęło mi więcej niż planowałem. Szczerze, myślałem, że wejdzie to dużo szybciej, no natomiast jakieś 50 minut tam biegałem, żeby wbić oba rodzaje Frost Giantów. 30 punktów, 50 minut, to już szału nie ma, no ale przynajmniej będzie wbite i z głowy. Ktoś musiał to sprawdzić i zweryfikować. Ja osobiście po prostu zapamiętałem, że jak wbijałem to na celu, to poszło o wiele szybciej. No a okazuje się, że chyba nie bardzo. Do tego gdzieś tam w międzyczasie zahaczyłem o Goromę, gdzie wbiłem Island Trolle. 10 minut, 5 punktów. Także uczciwa cena, szybko poszło. W międzyczasie jeszcze byłem też na Jalachar, gdzie dokładnie na Mistelk wbijałem cyklopy. W jakieś 30 minut wbiłem cyklopy oraz sporo cyklopów dromów.
No natomiast deromy zostawiłem po prostu na przyszłość, jako że trzeba ich aż 1000, no to nie chciałem, było już późno w nocy i nie chciało mi się szczerze powiedziawszy tyle siedzieć, więc je odpuściłem. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze byłem na Merianie w jaskini gargoylów, gdzie wbiłem tylko gargoyle, zostawiłem na ten moment jeszcze stone golemy, ponieważ kojarzę, że są lepsze miejsca, żeby wbić stone golemy niż jaskinia gargoylów, więc szkoda mi było na to czasu. Same gargoyle to jakieś 15-20 minut i 15 punktów, więc całkiem przyzwoicie. Obok Tchaiz na teolach wbiłem teole, zajęło to też jakieś 15-20 minut, 5 punktów, szału nie ma, no ale to już tak jeśli chodzi o teole, po prostu mi zostawały do wbicia. Co więcej, w międzyczasie jeszcze gdzieś pojawił się raid teoli na Karlin, gdzie pojawiają się teole guardy, których trzeba 5 sztuk i jest za to 30 punktów, więc tu mi się po prostu fartnęło, więc 30 punktów praktycznie za darmo wpadło. No dobrze, i jeśli chodzi o mobki, które wbiłem w ciągu tego rapida, jest to wszystko, czyli udało się wbić 59 potworów. I tym sposobem udało się wbić 786 punktów. 786, bo nie wspomniałem tutaj jeszcze o różowym motylku, którego gdzieś tam na Port Hope w międzyczasie wbiłem. Natomiast to tam jeden punkt, powiedzmy, że puściłem mimo uszu. I uważam to za dobry wynik. Tym sposobem z moich wyliczeń wynika, że zajęło mi to około 19 godzin, natomiast jak patrzyłem po czasie streamów, to chyba nawet troszkę mniej, ponieważ no większość poza tam tym 1,5 godziny w piątek to wszystko było transmitowane na live'ach na Twitchu, więc mogliście zobaczyć, jak te bestialki są wbijane. Zresztą nagrania są nadal dostępne, więc jeśli ktoś jest ciekaw co, gdzie, jak dokładnie, to może sobie tam zajrzeć. Także 800 punktów, prawie 19 godzin. Oczywiście 19 godzin tam z refilami i tak dalej, no to jest takie w przybliżeniu. Wydaje mi się, że no nie ma tragedii tak naprawdę. Nie wygląda to jakoś tragicznie źle. Mniej więcej 100 punktów na 2 godziny, no nawet niecałe. Tak to się plasuje. No ale powiedzmy, że założenie zostało spełnione, no bo wbiłem 800 punktów, za 800 punktów pierwszego czarma mogę już odblokować, czy tam 785, czy tam 6, no to te 15 punktów gdzieś tam przy okazji można bez problemu dobić. Tak jak wspominałem, 100 punktów miałem przed rapidem, więc w tej chwili mam prawie 900 punktów czarmowych na tej postaci. Natomiast to chciałem rozdzielić wbijanie bestialki na rapidzie od wbijania poza rapidem, tak? No bo na rapidzie wykorzystywałem założenia z poradników, które dla was nagrywałem i na tym się koncentrowałem. Nie chciałem wbijać bestialek, które mogę wbić gdzieś tam poza rapidem, ponieważ o tym, co warto wbijać poza rapidem, jak, gdzie i dlaczego, to jest temat na kolejny odcinek tej serii. Natomiast po pierwszym odcinku wiem, co zrobiłem już źle. Przede wszystkim pierwszy błąd, który popełniłem, był taki, że nie resetowałem sesji przed przed wbijaniem każdej miejscówki, czy tam każdego moba, tak aby mieć jasno, czarno na białym, ile mobów w danym czasie, jakich mobów zabiłem. Natomiast teraz, kiedy będę wbijał kolejne czarmy i będę robił statystyki do kolejnego odcinka tej serii, to postaram się już wam wrzucać screenshoty, czy tam przynajmniej statystyki z każdej miejscówki, ile konkretnie, jakich mobów w tym czasie udało się wbić, tak żebyśmy mieli po prostu jasność. W drugim odcinku będziemy pracować nad drugim charmem, natomiast już poza rapidem. No i dobrze, no i to jest tak naprawdę w tym odcinku wszystko. Dajcie oczywiście znać, co wy sądzicie o tej serii, czy według was filmiki tego
typu, czyli takie zbiórcze podsumowanie, gdzie wbiłem całego Charma z mniej więcej czasem oraz miejscówkami, ma dla was sens? Czy wam się to podoba? Oczywiście jeśli macie propozycje co do potworów, które wbijałem, gdzie można byłoby wbijać je szybciej lub jakie potwory można by było wbić jeszcze szybciej, to oczywiście dajcie znać. Natomiast tak jak mówię, też masa potworów, które jest łatwo wbić, została na następnego Rapida, który pewnie za jakieś 2 miesiące będzie. Wtedy sobie zrobimy kolejny odcinek podsumowujący Rapidowy. Natomiast przez te 2 miesiące będę po prostu wbijał bestiarki standardowe. Więc na kolejny odcinek z tej serii możecie oczekiwać, jak będę dobijał punkty na kolejnego Charma. A dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o łapkach w górę oraz subskrypcji kanału i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.